Margaret Thatcher przypisuje się pewne powiedzenie. Jakoby, że jeśli musisz mówić w towarzystwie innym, że jesteś damą, to nie jesteś damą. Suzuki nie musi nikomu mówić, że Hayabusa to legenda. Kochani, witam w odcinku o jednym z najbardziej niesamowitych motocykli w historii tej pasji, tego co my tutaj w ogóle robimy. Suzuki Hayabusa. Hayabusa. Kochani, słuchajcie, tam za mną stoi stara generacja Hayabusy, tu koło mnie najnowsza. I w momencie, kiedy w 1999 Suzuki pokazało Hayabusę, rozwalili łeb totalnie wszystkim. Ja wtedy byłem bardzo młodym chłopakiem, ale naprawdę do wyobraźni młodych ludzi tak przemawia to, że motocykl jedzie grubo ponad 300 km na godzinę, że jest najszybszym, seryjnie produkowanym motocyklem na świecie i po dziś dzień Hayabusa totalnie utrzymuje ten klimat. Bo zobaczcie, lata mijają dekady, zmieniają się generacje. Tam 2004 rok, tutaj coś, co jest 20 lat później, a wciąż, jak przyjrzycie się tym dwóm motocyklom, to jest cały czas ta sama Hayabusa. Dalej mamy wielgachny, przemocarny silnik, ogromne body, te wspaniałe plastiki, agresywne linie, które w zależności od generacji przypominają różne zwierzęta, o czym za chwilę. I dalej ten sam kunszt, sznyt i to niewypowiedziane coś, ten niewypowiedziany pierwiastek tego, że gdziekolwiek się nie pojawicie, nie? I tak jak my dzisiaj też jeździliśmy tutaj, gdzie nie podjedziesz, każdy wie, że to po prostu jest Hayabusa. Każdy zwraca uwagę, żaden inny motocykl tego nie ma. I kropka. Technicznie najnowsza generacja Hayabusy jest oczywiście bardzo technologicznie zaawansowana. Mamy świetne, w pełni regulowane zawieszenia, mamy genialne hamulce Brembo Stylema, oczywiście wiecie, mocarne czterotłoczkowe zaciski, hamuje to świetnie, jeszcze jest w dodatku sprzężone z cornering ABS-em. No i właśnie, 1340 cm silnika, czterech cudownych, tak pięknie masełkowo pracujących cylindrów, które generują 190 koni, 150 N zaledwie przy 7000 obrotów. A to sprawia, że jadąc mniej więcej połową obrotomierza, bo czerwone zaczyna się nieco koło 11 000 obrotów, a jadąc połową tego macie już praktycznie prawie dostępne 150 N momentu obrotowego. Z czym się to wiąże? Wrzucacie sobie szósty bieg przy 50 na godzinę i zapominacie, że istnieje skrzynia biegów. Swoją drogą szkoda, bo Suzuki przez kilkadziesiąt lat ostatnich niezmiennie produkuje rewelacyjne skrzynie biegów i nie inaczej jest w przypadku tego motocykla. Równie dobrze mógłbym tak naprawdę Wam w ogóle nie opowiadać o Hayabusie i jej nie recenzować, dlatego że ten motocykl mówi sam za siebie. Więc opowiem Wam po prostu trochę o tym, jak ta legenda powstała i jak to się dzieje, że na szczęście mamy cały czas ten motocykl. Ale zaczniemy sobie tutaj, dlatego że to jest motocykl, który rozpalał wyobraźnię dziesiątków, milionów dzieciaków całe lata temu. 2004 rok, więc niestety już po umowie Wielkiej Czwórki i niestety już nie jeździ 316 na godzinę, tylko 299, ale i tak motocykl obłędny, motocykl przepiękny, napakowany, wielki i motocykl, który raz, że wzbudzał pożądanie, ale równie dużo wzbudzał już wtedy respektu. Oczywiście, jak spojrzymy na to z perspektywy dzisiejszych motocykli, dzisiejszej technologii, nie mamy tutaj żadnych hamulców.
Nie mamy tutaj praktycznie zawieszenia. A kiedyś jeden z moich uczniów powiedział, że ten motocykl wygląda jak byk na sterydach. Taki przypakowany, taki jest obóz, taki jest w pewien sposób kuriozalnie zaprojektowany. Ale to wszystko właśnie sprawiło, że Hayabusa rozpalała wyobraźnię. Jest kompletnie innym motocyklem niż cokolwiek innego spotkacie na drodze. 20 lat później Suzuki ma dalej Hayabusę w ofercie. Dalej mamy dwa potężne kominy, dalej mamy koło z oponą o szerokości 190 mm. Dalej mamy te charakterystyczne kształty, których nie da się porównać i pomylić z absolutnie niczym. To wszystko jest okraszone nowoczesną technologią, nowszym pazurem, designerskimi, fajnymi zabiegami. Bo jeżeli zobaczycie tutaj te wstaweczki, to wielkie logo Hayabusy, tutaj ten chromik, lusterko, zadupek. Ja bardzo prosiłem Suzuki, żeby mi dali wersję tutaj z zadupkiem, z nakładką na siedzenie. Niestety dostałem taką, bo wtedy wygląda po prostu jeszcze bardziej kozacko. Tutaj deflektor pod tylną lampą. To wszystko jest masą smaczków. A jeszcze lepiej jest, kiedy zasiądziecie za kokpitem. Jeśli przyjrzycie się uważnie, kierownica jest bardzo podobna do tego, co było w każdej poprzedniej Hayabusie. Ale mało tego, dla wielu z Was, miłośników starej motoryzacji, bardzo istotne będzie to, że zachowane są analogowe zegary. Analogowy wskaźnik paliwa, temperatury, obrotomierz i prędkościomierz, który po prostu wskazywa nam się obraca. Oczywiście na środku dostaniemy maluteńki wyświetlacz TFT, dzięki któremu możemy sprawnie zawiadywać ustawieniami elektroniki. A elektroniki jest tu oczywiście co niemiara. Macie, to uwielbiam w Suzuki, 3 guziczki do zmieniania wszystkiego. Macie oczywiście 6 trybów jazdy, 3 presetowane, kilka userów. Macie kontrolę trakcji, hamowanie silnikiem, sposób oddawania mocy. Macie oczywiście cornering ABS, macie anti-wheelie, a jakże, macie launch control. I to wszystko możecie w Hayabusie sobie poustawiać razem z ustawieniami zawieszeń, a dalej ten kokpit, jak przesiadacie się ze starej na nową, z nowej na starą, czujecie się totalnie jak w domu. Komfort na Hayabusie to absolutna petarda i podstawa. Motocykl jest wielki, obszerny i niezależnie od Waszego rozmiaru znajdziecie się na nim cudownie. Ja jestem niewielki i dla mnie ona jest ogromna, ale jest tutaj tak dużo miejsca, że nawet ktoś o wiele wyższy ode mnie, ja mam 1,70 m, znajdzie tutaj miejsce dla siebie, swoją pozycję. Możecie wtulić się w ten bak, w te owiewki, lekko się schować za owiewką. Jest mega. Zresztą, zawsze zastanawiałem się, jak to się dzieje, że Hayabusę określa się mianem sportowego turystyka. Nie może być na tym wygodnie. A jednak po przejechaniu dobrze ponad 200 km jednego dnia okazuje się, że kurczę, w sumie nie macie ochoty z niego zsiadać. Do tego brzmi i jedzie, i ta stara, i ta nowa. Znajdziecie mnóstwo elementów wspólnych. Oczywiście designersko troszeczkę jest tutaj inaczej, to pociągnięte i tak dalej, ale rama jest bardzo podobna. Właśnie sposób organizacji kokpitu. Nawet lampa świateł drogowych, gdzie tutaj mamy potężną soczewkę, tam też już jest kawał fajnej soczewy. I to wszystko do siebie nawiązuje. Jeśli spojrzycie tutaj na te światełka, kierunkowskazy, tutaj ustawienie świateł mijania i świateł drogowych, to wszystko cały czas jest Hayabusą i dla mnie jest to nieprzejadana wartość i jest to jeden z kilku motocykli, które wzbudzają we mnie najwięcej emocji w ogóle w całym tym sezonie, który jest przecież tak upakowany niesamowitymi sprzętami. Ale Hayabusa ma coś w sobie, że możecie po prostu stanąć i powiedzieć Hayabusa, baby. Nie trzeba nic mówić. To jest Hayabusa. A jak Hayabusa jeździ? Nie jest ani prima balleriną, bo umówmy się, te motocykle nie królują na ciasnych alpejskich przełęczach na nawrotach. Są duże i budzą respekt. I nie nadają się dla kogoś, kto specjalnie nie ogarnia. Trzeba wiedzieć, co z nim robicie. Czy są narowiste? Też nie, dlatego że silniki Suzuki są niesamowicie gładkie w przedługim zakresie obrotów i cały czas czujecie jednostajny pomruk i jednostajne dokładanie więcej mocy, szybciej, bardziej. Więc nie jest to ani prima ballerina, ani porąbany sprzęt. Hayabusa jest jedyna w swoim rodzaju, dlatego że jedziecie sobie po mieście,
60 na godzinę. Ten silnik ledwo się obraca. Tłoki chodzą niemalże w slow-mo. Słyszycie tylko delikatny pomruk, takie buuu. Potem wyjeżdżacie za miasto na autostradę, odkręcacie i macie to samo buuu, tylko na liczniku robią Wam się głupie wartości. I w pewnym momencie orientujecie się, że cały świat zwalnia. I to jest właśnie fenomen Hayabuzy. Przy tych motocyklach cały świat zwalnia, bo Wy jadąc 140, 160, 200 czy 299, jak ma ogranicznik, możecie jechać 299 na godzinę i to nie jest tak, że Wy macie wrażenie, że jedziecie coraz szybciej. Nie, to świat dookoła Was po prostu staje się coraz wolniejszy, a Wy przemykacie pomiędzy nimi po prostu jak najszybsze stworzenie w galaktyce. Generalnie wrażenie z jazdy Hayabuzą porównałbym do tego, jakbyście wsiedli na pędzącą przez kosmos kometę. Nic nie jest w stanie ani Was zatrzymać, ani wybić Was z Waszej trajektorii. Czujecie cały czas pełną kontrolę, wiecie, którędy jedziecie, dokąd jedziecie i że dotrzecie tam po prostu najszybciej na świecie. Jest fenomenalna. Czy Hayabusa ma jakieś mankamenty? Co Wam będę dużo opowiadał? Niewiele. Oczywiście waży swoje. 264 kg motocykla. Więc nie jest to zabawka dla dzieci. Ma te ogromne kominy, które mimo wszystko, mimo tych wszystkich norm homologacyjnych, doskonale wiemy, że przez ostatnie lata jest pod tym względem coraz trudniej konstruktorom zaprojektować coś pięknego, coś smukłego, co jednocześnie będzie spełniać normy Euro 4, 4+, 5, 5,5, 6 za chwilę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc te kominy są ogromne, a mimo to projektantom i tak udało się zaprojektować je spójnie z całą linią motocykla. Możecie narzekać na to, że prawdopodobnie szybko, tak jak w każdej Hayabusie na przestrzeni 25 lat, ćwierćwiecza, szybko będą znikać Wam opony, w oczach będą znikać klocki hamulcowe, natomiast niespecjalnie będzie znikać kasa z konta na stacjach benzynowych, dlatego że po takim dość intensywnym teście wychodzi mi 6 do 6,5 na setkę. Z silnika 1340, blisko 200-konnego Hayabusy, to wydaje mi się, że jest to naprawdę bardzo, bardzo rozsądny wynik. Zastanawiacie się, jak wypada najnowsza Hayabusa na tle prawie najstarszej? Właściciel tejże twierdzi, że nowa Hayabusa wydaje mu się lżejsza, wydaje mu się poręczniejsza, wydaje mu się bezpieczniejsza też. Rzeczywiście jest tak, że jak wsiadłem na tę starszą, faktycznie czujemy to niedomaganie zawieszenia i niedomaganie hamulców. Oprócz tego całe wrażenie, kiedy wsiadacie czy na stary, czy na nowy, jest bardzo podobne do siebie. Więc jeżeli kochaliście starą Hayabusę, na nowej będziecie czuć się absolutnie jak w domu. Tak zegary, tak cała pozycja, cała ergonomia, wyprofilowanie motocykla. Tutaj nowa wersja ma troszkę szersze te plastiki, troszkę szerszy zadupek, ale bardzo podobnie jest w stosunku do starszej. Zdecydowanie bardziej komfortowo będziecie się czuć, jeśli chodzi o bezpieczeństwo jazdy, bo tutaj dba o Was masa elektroniki, zawieszenie jest nieporównywalnie lepsze. Jest to w końcu praktycznie ćwierćwiecze ewolucji tego samego modelu. I to jest kolejna taka rzecz, która przychodzi mi do głowy, że Suzuki zrobiło to, że kontynuuje z sukcesem jeden model od ćwierć wieku i wszyscy go kochają. Wszyscy doskonale wiedzą, co to jest. Powiem Wam szczerze, trudno mówi się o motocyklu legendzie. Trudno mówi się o motocyklu, któremu tak naprawdę ja marzyłem o Hayabusie już od dobrych 20 lat. Marzę o Hayabusie. Być może kiedyś taka się pojawi w garażu i ciężko mi się mówi o motocyklu,
który śni mi się od 20 lat, od czasu do czasu, na który w końcu wsiadam i który jest lepszy niż moje wyobrażenia o nim. Jest po prostu jeszcze lepszy. I Hayabusa jest dokładnie takim motocyklem, o jakim można śnić, a potem się okazuje, że rzeczywistość jest znacznie fajniejsza od marzeń sennych. Wygląda obłędnie, a jeździ jeszcze lepiej. Poważnie. Słodzę i wiadomo, są motocykle, które są równie szybkie jak Hayabusa. Są motocykle, które są troszeczkę wygodniejsze niż Hayabusa. Są motocykle, które są zdecydowanie bardziej poręczne niż Hayabusa, ale nie mają w sobie moim zdaniem tego czegoś, bo jeżeli odrzucicie, oczywiście na torze dostaniecie wciry od lżejszych, zwinniejszych sprzętów. Z drugiej strony lżejszym, zwinniejszym sprzętem nie pojedziecie na długą wyprawę. A jak widzicie na starszym egzemplarzu, tam są stelaże dorobione do kufrów. Jeden kufer na niej wisi. Taką Hayabusę też jesteście w stanie ubrać, a potem posadzić tutaj na to wielkie siedzenie, na tą wielką kanapę tylną swojego ukochanego plecaczka i wyruszyć tym w trasę choćby przez Afrykę, bo przecież doskonale wiemy, że taka Haya też tam jedzie. I to jest motocykl niesamowicie przy całym swoim przytłaczającym ogromie wszystkiego, ogromie samego motocykla, jego gabarytu, ogromie mocy i potencjału tego silnika. Przy tym wszystkim sprawia wrażenie niesamowicie wszechstronnego i poręcznego. I motocykla, którym pojeździcie sobie na co dzień, pojeździcie nim po mieście, wyjedziecie w mega długą wyprawę, pojedziecie sobie też na jakiś tor i też można się nim fajnie pobawić. I na koniec dnia jest po prostu Hayabusą. Komu go polecam? Wszystkim, kochani. Wszystkim. Nie dzieciom, nie początkującym, okej, to kłamię, że wszystkim. Nie polecam go początkującym, bo wypadałoby, żebyście mieli trochę ogaru, zanim wsiądziecie na Hayę. Ale jak już troszkę jesteście wyhasani na innych sprzętach, polecam przynajmniej spróbować. Może się okazać, że zachorujecie tak jak ja, na miłość bezwarunkową do tego motocykla. To jest kompletnie coś innego, wiecie? To jest tak, że nie mam ogników w oczach, nie mam obłędu, nie zwariowałem, nie poniosło mnie, a po prostu brakuje słów, zapiera dech w piersiach, jest wspaniała, jest Hayabusą. To wszystko, kochani. Zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się podoba. Dajcie znać, co myślicie o Hayabusie. Czy śniliście o niej, czy śnicie, a może posiadacie. Być może posiadacie taką nowiutką, a być może taką, która już kilka kilometrów w swoim życiu przejechała. Bardzo jestem ciekaw, jak zawsze, Waszych opinii. Co sądzicie, co myślicie, jaki motocykl chcielibyście później zobaczyć na kanale. Też możecie pisać w komentarzach. Łapki w górę dla algorytmu. Komentarze są Wasze. Pamiętajcie, żeby subskrybować, bo większość z Was dalej tego nie robi. Widzimy się w następnym materiale. Cześć!